Cześć, witam Was wszystkich i zapraszam na kolejny film. A przy okazji mam pomysł na coś nowego. Co powiecie na film, który stworzymy razem? Ja Wam pokażę wstępny projekt, pierwsze ujęcia, a Wy pomożecie mi go rozwijać, co dodać, co zmienić, co przetestować. Chciałbym, żeby to był taki wspólny projekt, coś czego jeszcze nie było na YouTube. Czy chcecie taką serię, czy bylibyście chętni w niej uczestniczyć? Dajcie znać w komentarzach, a ja zapraszam na drugą część recenzji o heblarce Shinko. No i bierzemy się za ustawianie blatów. Ja wszystkie osłony, wszystko mam zdjęte. Najlepiej jest na początek nie zakładać. Będzie potrzebna poziomnica, kluczyk, który jest torksowy, który jest w zestawie, szeroki śrubokręt albo coś, co Wam zastąpi śrubokręt. Tu mamy śrubki odkręcone. Tu są śruby regulacyjne. Pod śrubokręt w prawo podnosimy blat, w lewo opuszczamy. Na początek, aby było szybciej, kładziemy poziomnicę. Tu już ja mam poluzowane, bo to będzie trzeba od nowa ustawić. Tu macie śrubę dociskową do blatu ruchomego. Tu z boku macie opuszczanie i podnoszenie blatu i musicie tak podnieść blat, aby Wam się wydawało, że tutaj jest idealnie pod poziomicą prosto i dopiero bierzecie się za ustawienie tego blatu. Ustawianie polega na tym, że trzeba zawsze odkręcać dwójkami, zależy jak komu pasuje. Albo tą dwójkę, albo tą dwójkę, albo tą dwójkę. Nie wszystkie naraz, bo jak odkręcicie wszystkie naraz, to po prostu zdejmiecie blat. Nie jest łatwo, od razu mówię, nie jest łatwo ustawić heblarkę Shinko ze względu, że ja mam na przykład 6 śrub, które tutaj pod śrubokręt kręcą się dosyć ciężko, ale ta i któraś jeszcze, to w momencie kiedy dokręcam, one tak luźno chodzą, że potrafi mi przeskoczyć. Więc nie jest łatwe ustawianie. Łatwe jest na tych, co się nie kręcą, a na tych, co się kręcą, niestety troszeczkę trudniej się to ustawia, ale spokojnie można blaty ustawić równo. Poziomnicę kładziemy i musicie ustawić tak blat. Kurde, ja tu jedną ręką trzymam. O, aby ja jeszcze mam poluzowane, więc jak widzicie, poziomnica stoi i słychać, że nożyk tylko szura. To samo trzeba z tej strony zrobić i wtedy za każdym razem dokręcamy i sprawdzamy, bo często jest tak, że w momencie kiedy macie odkręcone, wydaje Wam się, że jest idealnie, ale jak dokręcacie, zupełnie jest co innego. I wtedy ustawiamy z tej strony i z tej strony. Jeśli tu jest idealnie i tu jest idealnie, to każdy nożyk powinien idealnie ocierać. I najlepiej by było, jak widzicie, poziomnica prawie sama, żeby delikatnie szurało. Ja mam poluzowane, więc troszeczkę gorzej. I teraz tak, jak ustawicie już idealnie ten blat razem z tym, to tutaj macie, ustawiacie sobie na 0 i dokręcacie śrubkę. Oprócz tego, nie wiem czy tu będzie widać na tym, wszystkie nożyki mają kropkę
po lewej stronie. Musiałem przekręcić. Jak Wam się nożyki stępią, to ta kropkę trzeba tak przestawić, że ona będzie później po prawej stronie. Na to trzeba po prostu zwrócić uwagę. Dobra, bierzemy się za przedłużenie blatów. Ja tutaj mam już tą śrubkę poluzowaną. Tutaj odkręcacie kawałek u góry. Luzujecie też dolną śrubkę. Wtedy Wam tak to chodzi. Nie musicie tego odkręcać, ale ja Wam po prostu pokażę. I teraz jest coś takiego, że kładziecie coś prostego po całej długości, kręcicie tą śrubką do momentu, aż tak jak w moim przypadku dotknie profila. To samo robicie z drugiej strony. Jeśli ustawicie, dokręcacie dolną śrubkę, sprawdzacie sobie jeszcze raz. Jeśli jest wszystko idealnie równo, dokręcacie mocno górę i dół. Oczywiście robimy to na przemian i sprawdzamy. I dokręcamy tą śrubę mocno. Później warto sprawdzić. Ja tutaj nie dokręciłem, tylko chcę Wam po prostu pokazać. Warto jest rozciągnąć na całą długość i sobie sprawdzić po całości z jednej i z drugiej strony. Instrukcję macie po angielsku i po niemiecku. Wygląda mniej więcej tak. Taka kserowana. Ten element przychodzi w całości skręcony. Tu macie śruby do regulacji prowadnicy. Ten element przykręcamy tutaj. Prowadnicy macie takie śrubki. Można od razu je przykręcić. Będzie nawet wygodniej. Nie do końca. To samo z drugiej strony. Wkręcamy kawałeczek. Wsuwamy. Stawiamy mniej więcej na środek. Później możecie zrobić poprawkę. Cztery śrubki tutaj. Ja wcześniej miałem całą maszynę złożoną. Rozłożyłem na potrzeby filmu. Najlepiej przykręcać po przekątnej. Tu macie, to są takie jakby blokady do prowadnicy. Najlepiej najpierw przykręcić jedną, tu gdzie jest fasolka, bo wtedy można góra, dół, wygodniej. Najpierw dokręcamy górną, odwracamy maszynę,
Macie pokrętło, kładziecie prowadnicę, i mocujecie. One się tutaj trzeba uważać, bo tu nieraz się kolidują, więc trzeba sobie tak odpowiednio ustawić. Tak, żeby troszeczkę wchodziło na blat. O. Dokręcamy. Ustawiacie kąt. Dokręcacie. Jest kąt. Teraz musicie tu jedną śrubkę odkręcić, drugą. Jak już ustawicie kąt, to musicie tu delikatnie docisnąć, tak aby wam nie przestawiło kąta. Ja tutaj jeszcze nie mam idealnie ustawionych, po prostu chcę wam pokazać, bo wiadomo, że telefon z ręki, jak tutaj ustawicie, dociskamy do prowadnicy, jak mamy kąt, tak samo na dole i tu macie takie pokrętła, które później musicie docisnąć na dole i u góry. I to samo robimy z drugiej strony. Wiadomo, że to samo, te sprawdzenie kąta trzeba zrobić z jednej strony i z drugiej strony. Dobra, przejdźmy do osłony. W ostatnim filmie wam pokazywałem, że mocowałem tym płaskim w tą stronę, ale jak się skręciło, to chodziło we wszystkie strony. Ale pokombinowałem i się okazuje, że trzeba przykręcić tym zaokrąglonym do pokrętła. Ja to robię jedną ręką, ale jest coś takiego, że nawet jak skręcicie tu mocno, to ona i tak na boki chodzi. I jak ją weźmiecie do samego końca, to nie jest w poziomie. Dopiero jak ja tutaj palcem nacisnę, to powiedzmy, że jest mniej więcej w poziomie. Jak widzicie, ja tutaj profil sobie ścisnąłem i tak sprawdzam z ciekawości, jak się będzie strugało grubszy materiał, jakąś tam powiedzmy 50 dębową. Tu jest pręt FI15 i teoretycznie można powiedzieć, że to się nie ugina, ale jeszcze tego nie testowałem, ale i tak jak ktoś będzie chciał z tych przedłużek korzystać i coś dłuższego strugać, to mam wrażenie, że będzie musiał i tak tutaj coś podeprzeć.
Dobra, takie małe podsumowanko ode mnie, ale szczerze Wam powiem, że za krótko na tym pracowałem. Będzie pewno jeszcze jeden filmik, gdzieś tak po miesiącu. Muszę troszkę jeszcze na niej postrugać, żeby Wam wydać lepszą opinię, ale z tego co Wam powiem, przestrugałem na niej dwie kantówki, jedną krótszą, drugą dłuższą, ale to jest tak z grubsza. Jakość strugania rewelacja, jest bardzo gładziutkie, takie prawie po szlifowaniu. Kąt mam bez problemu, blaty są naprawdę prościutkie. I teraz tak, minusik, jeśli ktoś pracuje bez odciągu, niestety, ale tu się wióry coś tam wylatuje, ale większość zostaje w środku, więc odciąg albo odkurzacz z separatorem. Jak się troszkę przepełni, wióry wylatują tutaj. I teraz tak, ta heblareczka ma, z tego co pamiętam, chyba 1200 W i tak jak wcześniej pracowałem na strugu Rebir, tym szerokim 2250 W, to tam czuć było tę moc, jak się strugało. Tutaj robi się to minimalnie wolniej. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Przestrugałem tylko dwie kantówki i to niecałe, ale moim zdaniem, przynajmniej jak na razie, ale wolę to jeszcze przetestować i pokażę Wam to w kolejnym filmie. A jeśli silnik będzie mi tutaj w miarę długo służył, to uważam, że to chyba będzie udany zakup. No i to by było wszystko. Zapraszam do kolejnych filmów.